Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Paweł Wierzowski, wita z Polski i Wrócił. Mateusz Lech. Ja Słuchaj, wróciłem. czekaj. Łukasz K. pisze chwileczkę, jeszcze musi kawę zaparzyć. No ale to już napisałem, że czekamy i że jest na żywo. Mam nadzieję, że już kawa zaparzona i panie Łukaszu, proszę potwierdzić, czy możemy zaczynać. Tak. Zobaczymy, czy nam się uda dzisiaj nadawać dłużej niż przez minutę. Już jest 9:01, a więc jakaś szansa jest. A my zaczynamy od dosyć ważnych informacji. Najpierw takie krótkie informacje, ale zanim przejdziemy oczywiście do informacji, to podziękowania, że tyle czasu Mateusz dzielnie dawał radę, zastępował mnie. No już koniec, już więcej nie będzie. Dobra. Duże podziękowania dla widzów za to, że wytrzymali, że nie opuściliście, tak, że również wam się podobało. Dzięki temu będę mógł częściej na urlopy jeździć i Mateusz częściej będzie mógł samemu występować i myślę, że to jest dobry kierunek. Dobra, piątek, kończ już, lecimy z materiałem, ludzie czekają. Piątek, no i pamiętajcie, subskrybujcie, idziemy w tym momencie na 22 000, już dosyć mało nam brakuje. Myślę, że w przyszłym tygodniu powinniśmy również taką liczbę zobaczyć, a my zaczynamy od informacji, że Chibo, które wycofało się z Rosji, a dokładnie porzuciło swój biznes i przekazało lokalnym władzom, zmienia nazwę i teraz będzie się nazywało Tibio. Mnie się podoba. Po rosyjsku Tibio. Paweł, jesteś za cicho. Jesteś bez kawy. Za cicho, mówicie? Okej, dobrze. To ja przechodzę do następnych informacji. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o dodatkowych środkach tymczasowych związanych z obiegiem zagranicznych papierów wartościowych. Pozwala rozpocząć proces wymiany zablokowanych aktywów o wartości do 100 000 rubli. I to jest, Paweł, rzecz, którą ty napisałeś i ja jej kompletnie nie rozumiem. Jakbyś mógł wytłumaczyć mnie i widzom. Ale czego nie rozumiesz? Właśnie, bo ty jesteś na początku tej drogi inwestycyjnej. Może dlatego. No jeżeli miałeś papiery wartościowe o wartości do 100 000 rubli, no to teraz możesz odzyskać te pieniądze, to znaczy zostanie to wymienione ci na ruble. Znaczy na równowartość. Trochę takie grosze, nie? No ale zawsze coś. No dobra, to lecimy z następnym. Natomiast jest to początek i to jest takie jak gdyby ostrzeżenie kierowane z Rosji, że jeżeli te kwoty będą zabierane, te zamrożone Rosjanom, no to wtedy Rosjanie również zabiorą. No i to jest trochę taka gra, ale o tym za moment sobie powiemy. A teraz mamy informację o tym, że właśnie po tym jak Amerykanie przyjęli ustawę przyspieszającą przekazanie zamrożonych aktywów Ukrainie, Francja, Niemcy i Belgia opowiadają się, aby nie przyspieszać wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji, wzywając jednocześnie do poszanowania prawa międzynarodowego. No okej. Tradycyjnie hamulcowi. Natomiast Węgry uważają negocjacje z Unią Europejską w sprawie członkostwa Ukrainy za przedwczesne, powiedział minister spraw zagranicznych i stosunków gospodarczych z zagranicą Peter Szijarto. Też tradycyjnie hamulcowy. Pawle, mam czytać dalej? Tak, ja sprawdzałem, czy wszystko jest ok. No to Unia Europejska bada alternatywny plan finansowania Ukrainy z pominięciem weta Węgier, pisze Bloomberg. To by było ciekawe. A Bank Rosji użyje wszystkich mechanizmów prawnych, aby odblokować zagraniczne papiery wartościowe na giełdzie petersburskiej, ale wątpi, czy jest to możliwe. Przypominamy, że giełda została wyłączona przez nowe sankcje amerykańskie. Myślisz, że jest to możliwe? Bo ja myślę, że nie jest możliwe. Też tak myślę, ale ktoś będzie badał, ktoś coś zarobi, nie? I tu jeszcze jedna informacja powiązana z tymi odnośnie tych aktywów i różnych rzeczy. Tinkoff Bank rozpocznie w przyszłym tygodniu emisję lokalnych obligacji, aby zastąpić euroobligacje dolarowe.
Okej. Czyli jak miałeś wcześniej jakieś obligacje w euro i w dolarach, tak, no to teraz będziesz miał obligacje w rublach. Fajnie. Na pewno bym się ucieszył, gdybym dostał taką informację. Dzisiaj Rada Bezpieczeństwa ONZ na wniosek Rosji zorganizuje nieformalne posiedzenie w sprawie ochrony ukraińskich dzieci w Unii Europejskiej, poinformowała zastępca stałego przedstawiciela Dmitrij Polijanski. Ale to jak Rosja organizuje posiedzenie w sprawie ochrony ukraińskich dzieci w Unii Europejskiej? Co oni chcą od tych dzieci? No bo źle im się dzieje i Rosja się martwi tutaj ukraińskie dzieci na przykład. W Unii Europejskiej w Polsce. Tak. Aha. Że lepiej je wywieźć na Syberię. No nie, no żeby trzeba je chronić, to tak wiesz, no chyba dobrze, nie? Ale to już jest pretekst później, żeby atakować chyba Unię Europejską, no bo jeżeli tam się dzieciom źle dzieje, będą w telewizji mówili, nie? No ale to wiesz, tylko ukraińskim na ten moment, wiesz, więc martwią się. A teraz poważnie, mamy informację, że Aeroflot porozumiał się z irlandzkim leasingodawcą Aviation w sprawie przeniesienia praw własności do 9 samolotów. No i to jest początek być może jakiegoś większego porozumienia, zobaczymy. Na razie 9, zobaczymy, tak, ukradziony, zobaczymy jak to będzie dalej. Ministerstwo Przemysłu i Handlu zaproponowało ograniczenie importu towarów produkowanych w Federacji Rosyjskiej. Paweł, czyje ministerstwo? Nasze? Rosyjskie. To nie rozumiem, jak importu z Federacji Rosyjskiej? Importu towarów produkowanych w Federacji Rosyjskiej, no to jest coś nie bardzo. Nie, no bardzo. Chodzi o to, że Ministerstwo Przemysłu zaproponowało ograniczenie importu towarów, które są produkowane w Federacji Rosyjskiej. No okej. Jeżeli mamy odpowiedniki, na przykład ryż Rosja produkuje, no to już nie powinna importować, no bo ma ryż, nie? To jeszcze Rosja na przykład produkuje jakieś nakrętki, no to wtedy nie powinno importować. Alkohol produkuje, no to nie powinno importować alkoholu. No tak sobie możecie znajdować, co Rosja produkuje wszystko, więc myślę, że powinni zakazać wszystkiego. No to będzie krótka lista, bo to wtedy w jednym zdaniu mogą zrobić. Okay. A mamy informację jedną z Ukrainy. Władimir Zełański podpisał ustawę przedłużającą stan wojenny i mobilizację w Ukrainie o kolejne 90 dni do 14 lutego 2024 roku. Tak, a siły zbrojne Ukrainy zaatakowały przy pomocy dronów fabrykę masła w obwodzie kurskim. Nie było ofiar. I Paweł, jeżeli piekarnie produkują chlebek, a później drony, to fabryki, które produkują masło, co muszą jeszcze produkować? No amunicję może, no nie wiem. Nie było jeszcze, wiesz, filmu z fabryk masła, jak się przestawili na nową produkcję, więc nie wiemy, no ale Ukraińcy już tutaj prewencyjnie działają, myślę. Okej, no ale zobacz, chlebek i masło. Ludzie piszą, że Semtex pasują do siebie, no to granat i dron pasują też do siebie. Semtex też, tak. I Semtex, tak. Dobry kierunek, tak. Trotyl. Okej. I przejdźmy tym oto sposobem do dłuższych wiadomości. Elwira Nabiulina musiała odpowiedzieć na trudne pytania. Jeżeli jest się prezesem banku centralnego, no to czasem trzeba się stawić i odpowiedzieć na kilka trudnych pytań. Tym razem nasza droga Elwira pojawiła się w Dumie, aby porozmawiać trochę z posłami. Słuchajcie, jednego z pytań, jakie zostały zadane przez posła Nikołaja Arefiewa, który stwierdził, że, i tu cytuję, mam wrażenie, że za 3 lata nasza gospodarka zostanie zniszczona, bo jest postawiona w takich warunkach, że po prostu nie da się jej przetrwać. Następnie wyjaśnił, sankcje utrudniają zaciąganie kredytów za granicą, własnego kredytu nie da się zaciągnąć ze względu na wysoką stopę procentową, większość przedsiębiorstw nie posiada własnych środków, zmniejszane są także środki budżetowe, finansowanie krajowe w rozkręcenie gospodarki. W sumie to dobrze powiedział, ja nie mam nic do dodania. Jakiś taki bardzo prawdomówny poseł.
Poseł również zauważył, że wysoka stopa procentowa nic nie zmienia. Inflacja przyspiesza zamiast zwalniać. Kurczę, bardzo dobrze ten poseł mówi. Mikołaj, ktoś mi musi polać tam przy piątku, bo szacun. I kolejne. Jak gospodarka może przetrwać w takich warunkach? Pytał Nabiulinę Arefiew. Prezes Banku Centralnego odpowiedziała, że głównym problemem nie są kosztowne kredyty, a brak personelu. Tu zgadzamy się w połowie, gdyż oba problemy są równie ważne, z tym, że ten z kredytami dopiero za kilka miesięcy, wydaje nam się. Natomiast i tu można wysupłać kilka ciekawych potwierdzeń Nabiuliny, które okazują się też naszymi. Według szefowej Banku Centralnego gospodarka prawie w pełni wykorzystała dostępne zasoby, w tym liczbę pracowników i moce produkcyjne. Paweł, tu obecny po urlopie, mówił, że o tym kilka miesięcy temu, że bardziej już się nie rozkręcą i swój szczyt mieli w maju, o ile dobrze pamiętam. Potwierdzasz? Tak. Bezrobocie w Rosji Czerwiec. osiągnęło historycznie niski poziom, sięgając 3%, a w niektórych regionach jest jeszcze niższe. Nabiulina podkreśliła, że sytuacja kadrowa jest bardzo poważna, zwłaszcza w branżach, które wcześniej przekroczyły poziom kryzysowy, takich jak inżynieria mechaniczna i przemysł chemiczny. Tu dodam jeszcze służbę zdrowia, gdyż tam jest też okrągło tragedii, no i informatyków brakuje bardzo. Zauważa nasza prezes, że niska stopa bezrobocia może świadczyć o trudnościach gospodarczych. Chociaż bezrobocie jest poniżej poziomu, który normalnie prowadziłby do przyspieszenia inflacji, obawy o niedobór pracowników mogą wpływać na niektóre sektory gospodarki, zwłaszcza te związane z kompleksem wojskowo-przemysłowym. I tu też Elwira jakby cytuje Pawła. Paweł, ty się przyznaj, czy ona się z tobą konsultuje przed tymi wypowiedziami? Nie no, ogląda nasze materiały i tutaj wiesz, to jest nasza wierna słuchaczka Ewicka. Eksperci, jak się pojawiły po rosyjsku jeszcze napisy. Eksperci zaznaczają, że utrzymanie obecnego status quo może doprowadzić do zwiększonego zapotrzebowania na pracowników w niektórych sektorach przemysłu. Tłumaczę z eksperckiego na nasz, braki towarów, gdyż nie będzie komu produkować, no bo tych ludzi nie dosypią już. Natomiast co do kredytów, to Nabiulina zaproponowała jeszcze jeden najprawdopodobniej odjechany pomysł na równi z zabraniem tłumika paliwowego i ruchomych ceł eksportowych. I tu Paweł, chciałbyś nam o tym opowiedzieć troszeczkę? To już pan Łukasz zacytował. Bank Centralny stworzy regulacje, dzięki którym na rynku pojawi się specjalny produkt pożyczkowy dla kredytobiorców, którym banki odmawiają udzielenia kredytu. Ty rozumiesz? Tak. Przychodzisz, mówisz, chcę kredyt. Oni mówią, pan nie może dostać. Nie może dostać. Ale tu z szuflady mamy dla pana taki specjalny nowy produkt. To nie będzie kredyt, będzie obwarowany nie tylko stopami procentowymi, ale i pana życiem i organami najprawdopodobniej. Znaczy właśnie ja nie wiem, jaki to produkt nie kredytowy, ale kredytowy. Tak brzmi to tak. Znaczy wiesz co, no, ja mam wrażenie, że ona zaczyna do tej pory z takiej racjonalnej osoby dołączać do tego już grona. Tak wsiadła do tego wagonika i gdzie jedziemy, nie? Gdzie jedziemy? Po prostu jest piękne, tak? Nie idziesz do banku, chce kredyt. Nie może pan. Ale pan poczeka, tak? On już tak wychodzi i tak. Kredyt, ale nie kredyt. Taki kredyt. No fabryka masła nie jest fabryką masła, piekarnia nie jest piekarnią, no to bank nie będzie udzielał kredytów, ale coś tam będzie udzielał. Tak. Nie no, czysty bareizm. Dobra, oddaję ci głos, bo masz nowe informacje o Gazpromie. Tak, to będzie krótko. Gazprom prawdopodobnie straci około 1 biliona rubli rocznie na nowej podwyżce podatków. Duma państwowa, znaczy zobaczymy ile. Gazprom twierdzi, że to będzie do 1 biliona rubli. No tu są rozbieżne informacje, a to zaraz wytłumaczę dlaczego. Duma państwowa zatwierdziła w drugim czytaniu podwyżkę podatku od wydobycia minerałów, od kondensatu i gazu od Gazpromu. Jak wyjaśnia zastępca szefa Ministerstwa Finansów Aleksiej Sazanow, podwyższenie podatku od wydobycia minerałów, od kondensatu gazowego Gazpromu
zrekompensuje budżetowi płatności tłumiące dla koncernów naftowych. Czyli oni wracają do tego tłumika. A ma to pokryć Gazprom, który ma się który lepiej zipie. Oni tak chyba ruszyli takie koło fortuny i tak wiesz. Tam jeszcze coś jest, jeszcze jakieś pieniądze mają, to trzeba ich dojechać. Według Siergieja Kondratiewa z Instytutu Energii i Finansów dodatkowe wpływy z podatku od wydobycia kopalin od gazu wyniosą około 70 miliardów rubli, z czego 35 miliardów rubli sam Gazprom. Według jednak władz Gazpromu straty mogą sięgać biliona rubli rocznie i podobnego zdania jest szef Komisji Dumy Państwowej do spraw energii Paweł Zawalny, który powiedział, że straty mogą sięgnąć nawet biliona rubli w 2025 roku w związku z przyjęciem zmian zwiększającym podatek od wydobycia kopalin. No to oni skąd te różnice? No tutaj różnie liczy się też produkcja. Natomiast jeżeli byśmy sobie policzyli tak, bo kto płaci ten podatek? To nie tylko płaci Gazprom w tym momencie i też płaci Rosnieft. No i oto jak gdyby chyba afera wybuchła, bo okazało się, że Rosnieft płaci, a Gazprom jeszcze nie płacił, no i oni chcieli zwiększyć, no i przyjęli specjalną ustawę, która jeszcze nakazuje tutaj dojechanie Gazpromu. Ale to nie, ta ustawa nie nazywa się Śpi słodko aniołku, czy coś takiego, bo to to jest... Dla mnie to wygląda wręcz... To jest przecież Gazprom już miał... kur, tak? No wiesz, pamiętajmy, że Gazprom, jeżeli chodzi o 2023 rok, wykazuje zysk, ale tylko dlatego, że ma Gazprom Nieft i z tej części naftowej. Jeżeli by policzyć tylko tą część gazową, to tam mamy stratę. Czyli jeżeli tam jeszcze dorzucimy podatek, no to strata będzie większa. No tak, i ja rozumiem, że można wyzerować zyski. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że potrzebne są nakłady na odkrywanie nowych złóż, gdyż te, które są, będą się kończyć w najbliższych latach. Więc oni te środki, które powinni przeznaczać w tym momencie na szukanie i rozpoczęcie eksploatacji nowych złóż, to wszystko jest na pauzie. No to z czego nie, potem? Jest gorzej. Wczoraj Putin podpisał nowy dekret, który nakazuje Gazpromowi, żeby była nowa gazyfikacja, tym razem już nie Kamczatki. Jeszcze Kamczatki nie skończyli, ale też te regiony, tylko trochę niżej, Dalekiego Wschodu. Tak? Tam olbrzymie rejony i ma to oczywiście robić Gazprom i oczywiście ma to robić z własnych funduszy. Więc powodzenia. Powodzenia Rosja. Świetnie. To ja przejdę do kolejnego materiału. Miedwiediew aktualizuje liczbę poborowych. Na liczniku w tym roku już 410 000. Od początku roku do służby kontraktowej w armii rosyjskiej wstąpiło ponad 410 000 osób. Takie informacje podał wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dima podczas spotkania z personelem wojskowym na poligonie Alabino. Miedwiediew zaznaczył, że obserwuje się raczej wzrost liczby tych, którzy chcą bronić ojczyzny. Czytajcie, wzrost ludzi, którzy nie mają z czego żyć i muszą to podpisać. Istnieje także możliwość wydłużenia szkolenia personelu wojskowego w zależności od sytuacji operacyjnej na froncie. I to jest akurat prawda, bo jeżeli jest więcej chętnych niż oni potrzebują tam na pierwszej linii frontu, no to resztę mogą sobie spokojnie szkolić. W marcu tego roku władze regionalne otrzymały polecenie masowego werbowania żołnierzy kontraktowych i ochotników. Oczekiwano, że liczba ogólna to będzie około 400 000, więc ten plan zrealizowano. W sierpniu otoczenie prezydenta Putina krytykowało ten plan, sugerując wprowadzenie stanu wojennego i ogólnokrajowej mobilizacji, jednak ten plan zrealizowali. W listopadzie pojawiły się informacje o konkretnych planach mobilizacyjnych dla regionów, które miały co tydzień przesyłać raporty do Moskwy. Ponadto wskazano kategorie obywateli, które są priorytetowe w procesie rekrutacji, obejmujących
migrantów, o czym mówiliśmy, bankrutów, o czym mówiliśmy, dłużników, więźniów i bezrobotnych. Tych ostatnich akurat jest teraz bardzo mało, więc nie ma za bardzo kogo werbować. Dodatkowo dziś pojawiła się informacja w polskiej, a właściwie wczoraj, bo to pisałem wczoraj wieczorem, w polskiej agencji prasowej, że walczący w Ukrainie ochotnicy i żołnierze kontraktowi nie wrócą z frontu do zakończenia działań wojennych. Informowały tak rosyjskie media, powołując się na oświadczenie Putina. Czyli ludzie, którzy teraz pojechali, nie mają szans na żadną przepustkę czy coś w ten deseń. Jadą i będą tam siedzieć do końca wojny albo ich końca. I powiem wam, że to troszeczkę, ja zaczynam troszeczkę tak po ludzku współczuć tym ludziom, niewyedukowani, całe życie mają prane mózgi od dziecka, przecież nieraz mówiliśmy o tym, jak to w przedszkolu i szkole, potem piorą mózgi im w telewizji, na koniec okradają ich z pieniędzy, wpędzają w długi i masowo wywożą jako mięso armatnie, a ci ludzie są tak zaślepieni w tej pułapce mentalnej, że nie potrafią nic zrobić, ta machina jest jakaś taka za silna, nie wiem, jest to takie trochę przykre, zaczyna mi aż ich być żal, jak są ci ludzie wykorzystywani tak troszeczkę, zaczyna mi być, nie wiem co o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzach. Paweł, masz coś do dodania? Znaczy mnie jest akurat cały czas było żal. Miło, że dołączasz tutaj do ludzi z sercem. Do ludzi z większym sercem. Tak. Mam natomiast informację, dzisiaj piątek i tutaj informacja, słuchajcie, dla osób, które mają dzieci, oni bardziej zrozumieją tą informację, myślę, a dotyczy Czeczenii. Czy Czeczenia zostanie monarchią? Szef Ministerstwa Pracy Czeczenii Ahmed Dudajew poinformował na swoim kanale Telegram, że trzej synowie głowy Republiki Ramzana Kadyrowa, 18-letni Ahmad, 16-letni Eli i 15-letni Adam otrzymali najwyższe odznaczenie czeczeńskiego parlamentu Honor Ojczyzny. Dla Adama Kadyrowa to już 6. nagroda w ciągu ostatniego miesiąca. Gratulacje. On jest bardziej pracowity niż my. W ciągu ostatniego miesiąca Adam Kadyrow oprócz Honoru Ojczyzny otrzymał jeszcze 5 nagród. Order za zasługi dla Republiki Kabardino-Bałkarskiej, Order za zasługi dla Republiki Karaczajo-Czerkieskiej oraz za zasługi dla Ummy. 1. stopnia nagrodę państwową Tatarstanu Dusłyk i tytuł bohatera Republiki Czeczeńskiej. Rozumiem, według zasługi dla Umy to nie jest po niemiecku, że dla babci. Nie. Według informacji znajdujących się na stronie internetowej Parlamentu Czeczenii, Order Honor Ojczyzny jest najwyższą formą nagrody dla obywateli za wybitne osiągnięcia w rozwoju gospodarki, nauki, kultury, sztuki, edukacji duchowej i moralnej, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska, działalności charytatywnej, innej działalności publicznej na rzecz mieszkańców Czeczenii. No i teraz, tak jak mówię, jak macie dzieci, to w weekend też pomyślcie, może jakiś order, albo widziałeś może no, coś kupcie, no. Widziałeś jakieś zasługi dla kultury lub sztuki pana Adama Kadyrowa? Namalował jakiś obraz, wiesz, piosenkę? Adama to jeszcze rozumiem, tak, no bo jednak tutaj wykazał się męstwem, bijąc innego nastolatka bezbronnego, natomiast pozostali dwaj synowie, tutaj rosyjska prasa się zastanawia i złośliwie, tak, no ja myślę, że złośliwie, tak, bo oni nie rozumieją. A może właśnie to jakieś ojcowskich uczuć, tak? Nie, to było coś dla nauki, tylko wiesz, nauka się nie klika, więc te pewnie newsy przeszły. Może jakiś nowelek opracowali. Bo to zdolniachy są. Zdolne dzieci siedziały w laboratorium. Się zaraz dowiemy, że Kadyrowowie... Tak, a więc pamiętajcie, słuchajcie, zbliża się weekend, pora też nagrodzić swoje dzieci, a więc jeżeli były jakieś zasługi mniejsze, większe, to pamiętajcie o swoich pociechach. Tak. I bierzcie tutaj przykład. I wręczajcie medali. A znaczy nie, żebyście żeby zachęcać do bicia w szkole nie. Nagradzajcie, powiedzcie, że to jest najwyższy honor w waszym domu, wręczcie medal. I tak niech kolekcjonują te medale, nie? Że pracownik dziecko miesiąca
ale to będzie jak rodzeństwo będzie, to drugie będzie płakać. To trzeba jakoś inaczej to nazwać, to nie. Dobra, słuchajcie, życzymy Wam miłego dnia. My się jeszcze widzimy w jutrzejszym globalnym wydaniu. No i jak nam się uda, to jeszcze w sobotnim wieczornym wydaniu z tym satyrycznym. Więc zapraszamy. Trzymajcie się. Medal z Cześć. czekolady. O, to jest fajne. Cześć.